Jeżeli Wasze dziecko nie robi już kubki mlecznej, to sprawa z zakładaniem pieluszki jest banalnie prosta. Właściwie niewiele różni się od zakładania zwykłego pampersa. Tutaj mam bardzo malutkiego modela, więc przygotowałam sobie pieluszkę w rozmiarze noworodkowym. Natomiast oczywiście dla Waszych dzieci będziecie korzystać już z większych rozmiarów, czy to mini one size czy one size plus. Ale we wszystkich sposób zakładania będzie wyglądał dokładnie tak samo, więc ja Wam pokażę na mojej maluteńkiej modelce, jak to zrobić. Wkład chłonny, tutaj mam taki najprostszy, to jest oczywiście rozmiar noworodkowy, ale te wkłady Quick and Easy w tym wypadku występują w 3 rozmiarach. To jest noworodkowy, mini one size, istnieje jeszcze większy taki rozmiar, powiedzmy one size. I w zależności od tego, jak duże jest Wasze dziecko, wybierzemy odpowiedniej wielkości wkład. Pieluszki są w taki sposób pomyślane, że te metki informacyjne oraz logo są przyszyte zawsze na tej samej stronie, po to, żebyście mogli wkład ułożyć w otulaczu taką stroną, żeby żadne te metki nie dotykały do skóry dziecka i go po prostu nie podrażniały. Wkład po prostu układamy sobie na otulaczu, podkładamy pod dziecko i zakładamy. Nie ma tu wielkiej filozofii w tym, natomiast za chwilę Wam powiem, na co zwrócić uwagę, kiedy już taką pieluszkę założymy. Tutaj mamy regulację w pasie na napki. Można oczywiście wybrać również otulacze na rzep. Wierzcie mi, że na prawdziwym dziecku jest to troszeczkę łatwiejsze. Ja sobie tego bodziaka tu podciągam do góry, bo mam bardzo mało miejsca na manewry przy takim maluchu. I teraz tak. Najpierw sprawdzamy, czy nie mamy za dużo materiału tutaj w kroku i czy nie trzeba by otulacza skrócić, jeśli nasze dziecko nie jest bardzo duże. Na przykład używamy rozmiaru one size, żeby nam tutaj właśnie ten materiał po pierwsze nie wisiał aż do kolan, że tak powiem, a po drugie, żeby nam gumeczki tu dobrze przylegały do ud, bo to będzie gwarancją tego, że nic nam nie będzie przeciekało. W związku z tym wszystkie nasze pieluszki mają tutaj regulację. W rozmiarze noworodkowym jest to regulacja właściwie jednostopniowa. Można tylko spiąć na te 2 napki i właściwie koniec możliwości regulacyjnych, ale w większych pieluszkach, zaraz Wam pokażę, ta regulacja jest kilkustopniowa. Tutaj mam otulacz w rozmiarze one size i w tym otulaczu już zobaczcie, ta regulacja w kroku jest 3-stopniowa. Możemy zapiąć na pierwszą, drugą lub trzecią napkę. Zapnę w tej chwili na tą ostatnią i mocno skrócić otulacz, żeby po prostu te gumeczki rzeczywiście tutaj w kroku przylegały do ud. Zepnę naszemu maluchowi. Po spięciu ważne jest, aby ułożyć poprawnie ten materiał, którego nadmiar chowa się tutaj w środku. Robimy to w taki sposób, że tu wkładamy 2 palce i wywijamy taką, robimy kieszonkę skierowaną ku górze. Tutaj również po boczkach należy to dopasować. I właściwie tyle. Sprawdzamy jeszcze, czy gumeczki są tak leciutko wywinięte do środka i czy znajdują się w pachwinkach dziecka. I właściwie na tym prawie koniec. Ostatnim krokiem, jaki jest ważny, żeby go nie zapomnieć, to czy nigdzie nam nie wystaje wkład chłonny, czy na przykład nie jest za długi, nie wystaje tu przy brzuszku, czy nie wystaje gdzieś tutaj na przykład na pleckach, bo czasami może się tak zdarzyć. Ważne, aby ten wkład był schowany po to, żeby w momencie, kiedy on nasiąknie, dziecko się zesiusia i wkład będzie już mokry, to żeby po prostu nie zamoczyć nam ubranka. Jeżeli wkład z żadnej strony nie wystaje, ani tutaj przy udach, ani na brzuszku, ani na pleckach, to pieluszka jest właściwie gotowa. Koniec. Jak widzicie, nie jest to wielka filozofia. Teraz pokażę Wam, z jakimi jeszcze możecie się spotkać rodzajami wkładów w pieluszkach wielorazowych. Modelce na razie dziękujemy.
wrócimy do otulacza w rozmiarze one size, ponieważ mówimy teraz o dzieciach już większych i to dla nich właśnie są przygotowane te wkłady, które tutaj mam. Więc wśród rodzajów wkładów spotkamy się z wkładami składanymi. My tak potocznie mówimy na nie ręczniczkowe, ponieważ rzeczywiście przypominają taki mały ręczniczek. I ten wkład nie jest kwadratowy, on jest prostokątny, w związku z czym ma krótszą krawędź i dłuższą. I to nam pozwala na wyregulowanie długości tego wkładu po złożeniu. Możemy na przykład złożyć według krawędzi krótszej i będziemy wtedy mieć trochę krótszy wkład lub wzdłuż tej dłuższej i będziemy mieć wtedy wkład nieco dłuższy. Wkład dokładnie tak samo jak ten przed chwilą układamy w otulaczu i zakładamy na dziecko. Naprawdę zawsze działa to dokładnie w ten sam sposób. Kolejnym rodzajem wkładu, z jakim możecie się spotkać, są wkłady długie. Wkłady długie mogą być zrobione z różnych materiałów. Tutaj ten, który Wam pokazuję, jest to wkład konopno-bambusowo-bawełniany. I wkład długi w jaki sposób składamy do pieluszki. Możemy go po prostu złożyć na pół, jeżeli mamy dosyć duże dziecko i w ten sposób ułożyć w pieluszce, ale możemy na przykład regulować, w którym miejscu chcemy mieć najwięcej chłonności. Inne wkłady właśnie nie za bardzo nam pozwalają na to, natomiast możemy to osiągnąć z wkładem długim. Na przykład składając go w taki sposób. W tej chwili będziemy mieć największą chłonność tutaj z przodu. Z tyłu zostaje nam tylko jedna warstwa tego wkładu. Szczególnie przydatne dla chłopców, którzy siusiają najwięcej z przodu. Ale możemy ten wkład również złożyć tak, żeby ta chłonność największa znalazła się na środku. Zobaczcie. I to będzie na przykład odpowiednie dla dziewczynek. Możemy tak naprawdę zrobić taką też bardzo dużą chłonność z przodu, składając nawet na 4 tutaj z przodu. Widzicie? I znowu super sprawa dla chłopaków. Możliwości kombinacji jest tutaj dużo i dlatego ja tak bardzo lubię te wkłady długie. Jeżeli kiedykolwiek zabraknie Wam chłonności w jakimś systemie, z którego korzystacie, to istnieje coś takiego jak boostery. Tu mam taki mini booster. Booster, jak już mówiłam, to jest wzmocnienie chłonności. Taki booster umieszczamy pod wkładem, w miejscu, gdzie dziecko najwięcej siusia. Jeżeli jest to chłopak z przodu, jeżeli to jest dziewczynka trochę bardziej na środku. I bez tak naprawdę niepotrzebnego pogrubiania pieluszki zyskujemy dodatkową chłonność. Jako booster posłużą nam również wkłady noworodkowe, z których nasze dziecko już wyrosło. Momencik, zaraz sięgnę sobie po taki wkład. Nie musicie pozbywać się tych wkładów, kiedy Wasze dziecko wyrosło już z rozmiaru noworodkowego. Można jak najbardziej zostawić sobie to na przyszłość i zamiast mini boosterów możemy pod spód włożyć taki wkład i on również się świetnie sprawdzi do tego, żeby nasze dziecko miało większą chłonność. I tak wygląda gotowa pieluszka. Warto sobie przygotowywać takie gotowe pieluszki z wkładami już w środku zaraz po praniu. Dzięki temu przewijanie dziecka będzie jeszcze sprawniejsze. A na koniec chciałabym Wam pokazać jeszcze jeden mój mały trik. Taką rzecz, bez której ja sobie pieluchowania dziecka, które ma już rozszerzaną dietę, nie wyobrażam. A mowa o papierkach do łapania kubki. Te papierki są sprzedawane w takich rolkach. Pojedynczy papierek wygląda tak. Umieszczamy ten papierek tutaj na wkładzie chłonnym i kiedy dziecko zrobi kubkę, ona ląduje tutaj, my ten papierek zabieramy, wyrzucamy do toalety czy do kosza, utylizujemy jednym słowem. Natomiast wkład chłonny, nie musimy go czyścić z tego zabrudzenia, co jest naprawdę bardzo pomocne.
I to tyle, jeśli chodzi o wkłady. Jeżeli macie jakieś pytania, to możecie pisać w komentarzach i ja Wam na wszystkie odpowiem.